Toa Likan, postać występująca w filmie Legendy Metru-Nui, została wydana w postaci zestawu zawierającego bohatera i jego wierzchowca Kikanaro. Figurka miała specjalnie zaprojektowaną maskę oraz miecze oraz miała zbroję wykonaną w wyjątkowym złotym kolorze. Na początku 2020 roku miałem trochę wolnego czasu i w celu poprawienia swoich umiejętności modelarskich, jak i drukarskich oraz po prostu poćwiczenia zdecydowałem, że zmodeluję i wydrukuję miecze Likana, gdyż jest to stosunkowo rzadko występująca i ekskluzywna część, przez co jest po prostu droga. Po kilku dniach modelowania i drukowania oto co otrzymałem. Jest to wierna replika oryginalnych elementów. Przez użycie dokładnych zdjęć referencyjnych oraz dodatkowych pomiarów udało mi się uzyskać bardzo wysoką dokładność odwzorowania oryginalnego elementu i gdyby nie różnica w technice wykonania, elementy te byłyby praktycznie nie do odróżnienia od standardowych części. Oba miecze są symetryczne, więc jest to tak naprawdę ten sam element wydrukowany dwa razy. Żeby nie pokrywać całej jednej strony elementu podporami, postanowiłem rozciąć element na płasko, wydrukować dwie połówki, a następnie sklejki. Oba miecze składają się tak jak w zestawie i jak w filmie w latającą deskę, której Likan używa do przemierzania miasta Metru-Nui. Żeby porządnie zaprezentować nowe miecze, które zrobiłem, postanowiłem na szybko użyć figurki Wakamy do stworzenia czegoś, co przypomina figurkę Likana. Jak widać, nie jest ona bardzo rzetelnie odtworzona. Jest to tak naprawdę Wakama z doczepionymi złotymi elementami i niepoprawną maską, która ani nie zgadza się modelem, ani nawet kolorem, jest w innym kolorze niż pozostałe złote elementy. Mimo to, po wyposażeniu w dwa ogromne miecze, figurka prezentuje się całkiem nieźle. Ta niezbyt wierna wersja Likana była pierwszym krokiem na drodze do zbudowania idealnej wersji. Po 2 miesiącach zbierania części udało mi się trochę ulepszyć Likana i sprawić, że jest wierniejszy oryginałowi. Wszystkie szare łączniki, które występują w drużynie Toa Metru, zostały wymienione na ciemnoczerwone lub czarne, w zależności od tego, jak występowały w oryginalnym zestawie. Nie udało mi się zdobyć wszystkich elementów, dlatego ten łącznik pozostał czarny. Wszystkie złote elementy zostały bez zmian, łącznie z maską, ale w tym okresie opracowałem osłonę brzucha, jak i osłonę krocza dla budowli typu metru, więc żeby wpasować się w kolorystykę Likana czerwono-czarno-złotą, postanowiłem wyposażyć go w czarną osłonę brzucha i w złotą osłonę krocza. Niestety nie miałem odpowiedniego złotego filamentu, więc osłona jest wydrukowana na srebrno i pomalowana na złoto. Niestety sprawia to, że prawie każda część, która powinna być złota i w tym samym kolorze, jest zupełnie inna. Ponieważ standardowa zbroja jest w jednym kolorze, maska jest w drugim kolorze, a stworzona przeze mnie osłonka jest w jeszcze innym kolorze. Ponieważ Likan wyglądał
coraz lepiej, postanowiłem wyposażyć go w nową wersję mieczy. Nowa wersja jest bardzo mocno oparta na oryginale, ale jest zmieniona w taki sposób, by bardziej przypominała miecze. Chwytane na dole i bez wycięć na środku. Miecze składają się tak samo jak oryginał w jedną deskę i są zbudowane z dwóch części. Z ostrza i z osłony chwytu. Porównując wielkość mieczy, można by stwierdzić, że są tej samej wysokości. Natomiast poprawnym porównaniem wysokości będzie złapanie uchwytu obu mieczy na tej samej wysokości i widać, że część ostrza jest dużo dłuższa. Ale zależało mi na stworzeniu wersji, która będzie bezpośrednio oparta na oryginalnym wzorze, ale będzie wyglądać bardziej konwencjonalnie. Miecze, jak widać, są absolutnie ogromne. I nawet dla takiej postaci jak Likan, która jest znana z noszenia ogromnych broni, miecze wyglądają komicznie i są po prostu za duże. Są też niestety dosyć ciężkie. I gdyby nie to, że Likan trzyma dwa, mógłby być problem z wypozowaniem go. Figurka z nowymi mieczami prezentowała się coraz lepiej. Natomiast oczywiste było, że można ją jeszcze bardzo mocno poprawić. Wersja Likana, którą przygotowałem pod trzeci styl mieczy, jest bardzo podobna do poprzedniej. Największą zmianą jest to, że wszystkie złote części zostały pomalowane na jeden kolor. Dzięki temu cała budowla wygląda bardziej jednakowo. Wprowadziłem też kilka drobnych poprawek i ulepszeń, jak na przykład zmiana tego łącznika na odpowiedni kolor, zmiana ośki na kolor czarny, wprowadzenie usztywnień w stopach, które zarówno poprawiają wygląd, jak i stabilizację tego połączenia. A poza tym wszystko jest prawie tak samo jak było. Warto wspomnieć, że elementy, które zostały pomalowane na złoto, nie są pierwotnie złote. Starałem się kupić elementy w jak najjaśniejszym kolorze. Stopy są srebrne, a najamienniki białe. Kolor elementu, który jest malowany, także wpływa na ostateczny wygląd pomalowanej części. Więc najlepiej by było, żeby wszystkie części były w tym samym kolorze, albo przynajmniej podobne. Ten styl mieczy jest bezpośrednio oparty na mieczach, które Likan używa w filmie Legendy Metronui i jest jak najwierniejszym odtworzeniem, jakie udało mi się stworzyć. Nie są one 100% idealne i takie jak w filmie. Musiałem wprowadzić kilka zmian, żeby dało się je użyć w konstrukcji Lego. Największą zmianą jest rozsunięcie osłony chwytu i miecza, żeby dłoń figurki była w stanie się tu zmieścić. Cały miecz jest wydrukowany w dwóch częściach. W ostrzu i w postaci osłony chwytu. Oba miecze mają umieszczone otwory, które przyjmują zarówno pełną długość łącznika, jak i jego połowę. Dzięki temu można użyć tych dwóch łączników o łącznej długości 1,5 do złożenia ich w deskę. Długość całkowita mieczy jest bezpośrednio zaczerpnięta z filmu.
sięga likanowi do klatki piersiowej, żeby mógł przyjąć rozpoznawalną pozę posągu na jego cześć, który się pojawia w filmie. Miecze są stosunkowo ciężkie, mimo tego, że są wydrukowane z jedynie 20% wypełnieniem. I gdyby likan posiadał tylko jeden miecz, to rzeczywiście byłby problem z poprawnym ustawieniem go. Na szczęście miecze działają jako przeciwwaga dla samych siebie i nie ma problemu, żeby je odpowiednio ustawić. Miecze były wydrukowane w srebrnym kolorze. Kolor złoty i kolor czerwony zostały naniesione następnie. Dzięki temu, że kolor złoty do pomalowania mieczy i do pomalowania elementów został wykorzystany ten sam, cała figurka ma bardzo ładny, spójny wygląd. I to, jak na dzień dzisiejszy, jest najnowsza wersja likana, jaką opracowałem. Największą zmianą, jaka została wprowadzona, jest cofnięcie złotych elementów do oryginalnego koloru. Po długich poszukiwaniach udało mi się zdobyć złoty filament, który bardzo dobrze pasuje do oficjalnych części. Oczywiście nie jest on identyczny, ale znalezienie dwóch tworzyw sztucznych, które są identyczne w kolorze, prawie graniczy z cudem. Kolejną zmianą, która została wprowadzona, to przywrócenie oryginalnej maski likana. Ktoś może się zdziwić, że tyle mi zajęło przywrócenie oryginalnej maski, ale mój likan nosił tą wersję HAU tak długo, że przyzwyczaiłem się do niej i wyglądała ona dużo lepiej niż oryginalna maska. Natomiast myślę, że powrót zarówno do oryginalnego koloru, jak i do oryginalnej maski sprawia, że figurka jest teraz bardzo wierna zarówno filmowi, jak i zestawowi. Poprzednia maska jest trochę niższa, dlatego mogła siedzieć niżej. W oryginalnym zestawie głowa likana jest osadzona o wysokość jednego studa wyżej, ale wtedy likan wygląda, jakby miał bardzo długą szyję. Więc za pomocą kilku prostych części złapałem połowę tej wysokości i moim zdaniem jest to optymalna wysokość dla tej maski. Dodatkowo wymieniłem oczy likana na czerwony kolor i też wydaje mi się, że jest to dużo lepszy kolor dla Toa ognia. Ostatnią zmianą, jaka została wprowadzona, to te osłony na kostki. Są one pokryte farbą akrylową i bezbarwnym lakierem zabezpieczającym, żeby farba nie schodziła. Gdyby była możliwość, użyłbym części w oryginalnym kolorze, ale niestety nie występują one w takim. Wersja likana, która jest tak wierna zarówno filmowi, jak i setowi, zasługuje na bardzo porządne miecze. Jest to wersja, która kształtem przypomina poprzednią wersję użytą w filmie, ale sposobem wykonania nawiązuje do setu. Starałem się jak najlepiej nawiązać do obu tych wersji i myślę, że wyszło to całkiem nieźle. Tak samo jak w poprzedniej wersji, miecze są łączone za pomocą dodatkowych elementów, natomiast otwory montażowe są teraz trochę inaczej zlokalizowane. Dodanie otworów pod piny, zarówno przy ostrzu, jak i przy uchwycie, pozwala na zamontowanie deski złożonej w trybie szlifowania do nóg likana. Jedyne co trzeba zrobić, to wymienić te krótkie piny na takie o długości 2. Tak jak poprzednio,
Miecze składają się z dwóch części, z ostrza i z uchwytu i są mocowane do figurki dokładnie tak samo. Dzięki żebrowaniu miecze są te dużo lżejsze niż poprzednia wersja, a dzięki temu, że są trochę mniejsze niż oryginalna wersja, są jeszcze lżejsze niż ona. Pozwala to na pozowanie Likana w wielu ciekawych pozycjach. Tak jak już wcześniej wspomniałem, udało mi się namierzyć bardzo fajny filament w złotym kolorze i dzięki temu miecze Likana będą dostępne w dwóch kolorach. W srebrnym, jak i w złotym. Złote miecze może mniej przypominają zestaw, tak jak srebrne, ale mocniej nawiązują do filmowej wersji. Tak Likan wygląda podczas używania swoich mieczy jako deski. Likan jest bardzo ważną postacią w świecie Bionicle. Dla wielu osób jest to ich ulubiona postać albo ich wzór. Znam to doświadczenia, bo Legendy Meteor to mój ulubiony film Bionicle i postać Likana jest zdecydowanie moim wzorem. Likan, w przeciwieństwie do wielu innych postaci z Bionicle, otrzymał oficjalny set, został wydany, nawet dostał specjalne części, takie jak maska czy miecze. Ale częściowo przez animowany film, który nie pokrywał się z wyglądem wielu postaci w zestawach, jak i przez fakt, że Likan jest bardzo ważną postacią i w filmie, i dla całego świata, wiele osób, w tym ja, od dawna uważa, że tą postać, tą figurkę można było ulepszyć. Ja osobiście próbuję to robić od samego początku, ponieważ miecze Likana to pierwsza oficjalna część Bionicle, jaką zmodelowałem i jaką wydrukowałem. Z każdą nową wersją mam wrażenie, że wreszcie mi się udało i że już nie wymyślę nic lepszego, ale potem mija trochę czasu, pojawiają się nowe pomysły i tak rodzi się kolejna wersja. Nie mogę przewidzieć, czy najnowsza wersja jest ostatnią wersją, jaką opracuję, a zdecydowanie zwalniam z pomysłami, ponieważ najwięcej czasu minęło pomiędzy opracowaniem tej wersji a najnowszej, więc zdecydowanie zbliżam się ku końcowi. Mimo całej pracy, którą włożyłem w opracowywanie nowych wersji mieczy Likana, jak i jego samego, jestem pewien, że wiele osób nie zgodzi się, że jest to idealna wersja. Jest to prawda, że zawsze można by jeszcze coś ulepszyć. Natomiast moje zdanie jest takie, że jest to najbliżej, jak uda mi się kiedykolwiek dojść do ideału z tą figurką. Wszystkie trzy wersje mieczy, oprócz oryginału, są dostępne w moim sklepie Etsy. Jeżeli którakolwiek z nich Ci się spodobała, to zapraszam na zakupy. Jak wspominałem ostatnio, praca nad projektami, zarówno tymi związanymi z Bionicle, jak i nie, jest to wciąż dla mnie hobby i robię to tylko w wolnym czasie. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chciałbyś mnie wesprzeć, zakupy na Etsy będą świetnym sposobem na to. Poza tym dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do następnego razu.